Dzień dobry, witam Cię, siostro. Myślę, że powinniśmy zacząć od tego, że zaczynamy tegoroczną kampanię Values Awards. Wydaje się, że w tym roku to jest szczególnie ważne, bo tak jak już nawet Wojtek wspominał w swoim mailu, że bardzo ciężko jest wychwycić postępowanie zgodne z wartościami firmy w momencie, kiedy wszyscy siedzą w domu. I ja nawet rozmawiając z tymi, którzy wygrali w zeszłym roku, dokładnie to usłyszałam, że oni nie bardzo wiedzą nawet jak, bo wszyscy siedzą w domu i nie mają okazji obserwować ich pracy. Ale słuchaj, a to nie jest tak trochę, że po wynikach Was poznacie, czy nas poznacie? No bo te wartości, które mamy, one są takie bardzo uniwersalne. Masz caring, czyli dbanie o ludzi dookoła i o klienta, masz kreatywność, masz współpracę z zespołami w ramach firmy i oczywiście poza nią. Masz to, że masz dostarczać kawał dobrej roboty. Hello. No, to są jakby standardowe działania, które każdy z nas wykonuje. I czy siedzisz w domu, czy siedzisz w biurze, czy to biuro masz, nie wiem, w Krakowie, czy w Łodzi, czy w Poznaniu, czy w Warszawie, czy w Białej Podlaskiej, to te wartości są uniwersalne. Dla mnie, czy ja siedzę przed kamerką i lampię się w tą kamerkę przez 10 godzin dziennie, rozmawiając z ludźmi na naszych ulubionych Teamsach, czy jestem w biurze, nie wiem, przy kuchni, przy whiteboardzie, czy przy biurku, one są dla mnie, te wartości na tyle uniwersalne, że uważam, że każdy z nas na co dzień, dobrze wykonując swoją pracę, tymi wartościami, i teraz będzie trudne słowo, epatuje. Epatuje? Emanuje? Chyba zapędziłem się trochę. Wiesz co, myślę, że jedno i drugie słowo może pasować tutaj w tym Emituje. Emituje wartości na Teamsie. Tym razem emituje. Dobrze, Radku, to tak, to zaczynamy. Pokażemy w tym roku ubiegłorocznych zwycięzców w konkursie Values. Pierwszy będzie Jędrzej Nowowiejski. Co mógłbyś powiedzieć o Caring Jędrzeju? O, Jędrzej to jest mega gość. Miałem niewątpliwą przyjemność pracować z Jędrzejem na jednym dużym projekcie dla naszego ulubionego klienta spod znaku Siwej Wrony. Jędrzej to jest gość, który właśnie pod względem caring mógł być role modelem dla nas wielu. Bo caring to jest tak trochę, że z jednej strony dbasz o ludzi dookoła, tych ludzi, których masz w GF-cie, po Twojej stronie, o Twój zespół, o Twoich kolegów, współpracowników, bo my o wszystkich powinniśmy dbać jednakowo, bo to są nasi ludzie, którzy nasze otoczenie, z którym współpracujemy. Dużą zaletą Jędrzeja było to, w jaki sposób dbał o klienta. Jędrzej potrafił zbudować relację, która wychodziła poza GFT właśnie do klienta i tworzył taką rodzinną firemkę. Teraz zapraszamy do domu, do Jędrzeja, do domu jego rodziców właściwie, gdzie wypytamy Jędrzeja troszeczkę o to, kogo on by nominował w tym roku. Halo, halo Mietku, halo, halo Franku. Przenosimy się ze studia się przenosimy. Do domu Jędrzeja. Do domu Jędrzeja. Jędrzej, halo! To ja w GFT to jestem już gdzieś tak 7,5 roku, ponieważ ja zacząłem tu karierę jako Javowiec i chyba przepracowałem cały rok w tym, a potem wylądowałem w różnych dziwnych językach typu Scala, Python, Google Cloud i dopiero teraz wróciłem znowu do Java, więc param się ogólnie pojętym developmentem, gdzieś tam też tworzeniem architektur, a w międzyczasie lidowaniem zespołu. Jeśli chodzi o mnie na przykład, to ja dostałem nagrodę za coś, co wydaje mi się, że robili wszyscy moi liderzy do tej pory. I nie było to nic nienaturalnego, nie robiłem czegoś dziwnego, tylko czegoś się tu nauczyłem. Tego, jak po prostu postępowaliśmy z klientami. Ale byłem mega szczęśliwy. Tak, było mi bardzo miło, chociaż cały czas uważam, że to tak naprawdę jest zasługa całego zespołu. Nie dlatego, że głosowała na mnie, ale tylko dlatego, że robili, co robili. I tak naprawdę nagroda należała się zespołowi, nie mnie. Ja tylko tam dokładałem pieczątkę gdzieś na końcu, więc wiesz, nie czuję, że to w jakiś sposób, co oni we mnie widzieli, jest jakąś moją zasługą, bo po prostu pracowałem tak, jak pracowałem do tej pory w projektach tutaj i tak pracowali ze mną liderzy, więc no, może to też potwierdza to, że gdzieś te wartości żyją w GFT.
no mnie się wydaje, że ten courageous taki jest i creative, bo nie boimy się nowych rzeczy wprowadzać, robić tak naprawdę klientom pokazywać, że coś da się zrobić inaczej, coś lepiej, być może wprowadzić nową technologię, wprowadzić nowy proces, a do tego jest potrzebna też odwaga i to jest druga rzecz, która się pojawia. A ogólnie myślę, że spaja nas całość tak collaborative, czyli to, że po prostu pracujemy ze sobą i nie boimy się pracować ze sobą, lubimy ze sobą pracować, lubimy pracować z klientami i to jest fajne. Ale jeśli chodzi na przykład o creative, to dla mnie taką osobą jest bardzo Kamil Owczarek, który bardzo dużo różnych ciekawych pomysłów ma na to, co jeszcze można zobaczyć, co można wprowadzić, co rozwiązać jak i bardzo dużo tych inicjatyw wprowadzi, więc to jest dla mnie bardzo fajne i byłaby pierwsza osoba, którą gdzieś bym tam wskazał. Myślę, że cała ekipa tak naprawdę odpowiedzialna też za ten przedmiot na łamie, te Courageous. Nieśmiało powiem, że ja też tam jestem, ale akurat nie miałem na myśli siebie, tylko resztę ekipy, że po prostu podjęliśmy się tego, próbujemy coś pokazać i wydaje nam się, że jesteśmy w tym dobrzy, więc dlaczego by nie? I tak, nominowałbym w sumie. Jeśli miałbym Mirka nominować, to ja bym dla niego w ogóle nową kategorię stworzył, bo Mirek jest mega gościu, z którym się mega fajnie rozmawia i mega kontaktowy. O, kontaktowy to by było właśnie jakieś takie communicative, jakbyśmy mieli taką wartość. Ale wiesz co, wydaje mi się, że on jest najbardziej tak bym powiedział courageous w tym, że on po prostu nie boi się dawać nam przestrzeni, żebyśmy brali odpowiedzialność za coś i coś robić. Brać kawałek odpowiedzialności za relacje z klientem i na to pozwala i zachęca nas do tego. Sam wie, że po prostu za dużo tego wszystkiego jest na nim i wolałby tym podzielić się tym. Więc myślę, że dla niego to jest takie wyzwanie, bo on niby odpowiada za to, ale też jest w stanie się tym podzielić i dzięki temu pozwala innym się też w jakiś sposób rozwijać. I to jest fajne. Ale mówię, przede wszystkim communicative, bo strasznie się miło z nim rozmawia, więc są zawsze bardzo ciekawe te rozmowy i ciężko skończyć o czasie.